Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się demontażem i montażem Sony Ericssona K550i. Zapraszam Was do oglądania. Ściągamy tylną klapkę, oczywiście. Naszą baterię i kartę SIM wraz z kartą pamięci. Następnie przechodzimy do demontażu tej tylnej obudowy. Podwadzamy ją najlepiej w tym miejscu i przyciągamy na samą górę. Jeśli nie chciałaby nam odejść, to oczywiście podwadzamy tutaj w tym miejscu naszym otwierakiem i nasza górna pokrywa idealnie odchodzi. Tu widzimy, że jest trochę uszkodzone, więc nam szybciej odeszło. Przeważnie jest tak, że troszkę ciężej odchodzi, więc zawsze pamiętajcie, by sobie tutaj pomóc. Teraz widzimy oczywiście 4 śrubki gwiazdkowe, jedna, druga, trzecia i czwarta. Spróbujmy sobie je odkręcić. Zostały nam jeszcze 2 śrubki. I ostatnia śrubka. Wyciągamy sobie wszystkie śrubeczki. Odkładamy na bok. Teraz demontujemy naszą przednią obudowę. Podwadzamy najlepiej od samego dołu. Przeciągamy od samego dołu do samej góry i robimy to samo po drugiej stronie. I widzimy, że obudowa nam fajnie tutaj schodzi. Teraz widzimy tutaj wyświetlacz, klawiaturkę numeryczną funkcyjną i odkręcamy teraz. Następnie tu mamy jedną śrubeczkę i drugiej już nie widzimy, więc odkręcamy tą śrubeczkę. Jest to śrubeczka krzyżakowa. Odkładamy ją i teraz podwadzamy tutaj naszą całą tą płytkę klawiatury. Tu są takie fajne, widzimy, wyżłobienia w tym miejscu. Podwadzamy i tutaj przyciągamy po całości. Z tym, że uważajcie bardzo, jeśli chodzi o demontaż tej płytki, nie róbcie tego z drugiej strony ani od samego dołu. Zawsze róbcie z tej strony i podwadzajcie tutaj po całości, by ją odkleić. Dlatego, by tutaj nie uszkodzić tasiemki, oczywiście na samym końcu jest tasiemka z drugiej strony. I teraz odklejamy, tutaj trzymamy, by nie uszkodzić. I widzimy, że jest ona na kleju. Tu jest klej właśnie, taśma dwustronna. I oczywiście nasz wyświetlacz, podwadzamy nasz wyświetlacz, tutaj jest tasiemka. I by nasz wyświetlacz tutaj zdemontować, tu mamy takie, nie wiem czy zobaczycie, może ostrość jest dobra. Tu jest taka taka wyżerka, taki otworek z jednej i z drugiej strony. Podwadzamy i widzimy, że nam wyświetlacz fajnie tutaj wychodzi. Nie róbcie tego w inny sposób, bo możecie po prostu nasz wyświetlacz uszkodzić. I teraz powstaje nam demontaż, wyciągnięcie całej płyty wraz tutaj z ramką. Spróbujmy to zrobić. Podwadzamy tutaj z jednej, następnie z drugiej strony i jak widzimy, wszystko nam fajnie odchodzi. Tu widzimy na korpusie mamy wibracje i klawisze tutaj boczne. Oczywiście to wszystko jest wymienne.
A tu nam została jeszcze płyta główna. Tu mamy nasz cały zasięg, głośniczek wraz tutaj z aparacikiem i całym tutaj zestawem lampek, diod i tutaj przełącznik, cały nasz przełącznik naszego aparatu. I tak to mniej więcej wygląda. Jeśli oczywiście chcemy zdemontować nasz tutaj głośniczek, wyciągamy go. Nie wyciągamy tutaj go do siebie, tylko do samej góry. On tutaj jest na takich dwóch mini zaczepach. Widzimy. Wyciągamy go. Jeśli chcemy wyciągnąć naszą klawiaturkę, możemy to zrobić po demontażu naszej ramki. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Teraz wyciągamy tutaj nasz cały zasięg. Tu na samym dole widzimy taki zaczep jest. Wbijamy tutaj i podwadzamy go tutaj i widzimy, że nam to fajnie wskakuje. Następnie przechodzimy do demontażu naszej ramki. Podwadzamy ramkę tutaj z tej strony. Następnie przechodzimy z drugiej strony. Te zaczepy nam troszkę tutaj fajnie trzymają i dobrze. O, widzimy, że z dwóch stron fajnie nam puściło. I teraz możemy tutaj, jeśli chcemy, oczywiście, taką metodę polecam, by wcześniej na skróty na przykład tutaj ściągnąć naszą tutaj płytkę klawiatury numeryczno-funkcyjnej. Tu po prostu odciągamy naszą ramkę i teraz widzimy, wyciągamy naszą tasiemkę. Gdybyśmy nie chcieli tutaj demontować naszego wyświetlacza i innych pierdółek, to po prostu odchylamy tutaj ramkę i wyciągamy naszą właśnie płytkę. Teraz wymocujemy może nasz głośniczek. Tutaj podwadzamy go. I tu jest drugie mocowanie. Tu proszę uważać, bo tu jest właśnie te malutkie druciki od głośnika mocowane tutaj do płyty. Nie wyciągajcie tego na siłę całością, bo urwiecie je na pewno, bo już kiedyś tak robiłem. Tylko tutaj chwyćcie te druciki tutaj od samego dołu i podwadźcie je. O. Na pewno na 100% je nie zerwiecie. Teraz widzimy tutaj tasiemka, oczywiście tutaj ściągamy ją z płyty głównej. Tu widzimy aparacik. Aparacik też możemy oczywiście wymontować. To naprawdę już jest troszkę wyższa jazda, by nie uszkodzić tutaj naszej całej ramki. Pokazałbym Wam to, ale troszkę mi szkoda czasu. Naprawdę nie jest to takie znowu bardzo trudne, ale trzeba to zrobić umiejętnie, by nie uszkodzić tutaj tam w środku pinów od aparaciku. I jeszcze sobie tutaj zdemontujemy naszą ramkę. Tu z samej góry jeszcze mamy zaczask, który nam blokuje. I po drugiej stronie. I jeszcze nam został jeden zaczas tutaj na płycie głównej, na samym dole też nam właśnie ten zaczas blokuje. I teraz widzimy, że informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!